Hej, witajcie na kanale Polka w Szwecji. Zabieram Was dzisiaj na podróż komunikacją miejską po Sztokholmie. Komunikacja miejska w Sztokholmie jest bardzo dobrze rozwinięta. W jej skład wchodzą metro, autobusy, tramwaje, szybka kolej miejska, pociągi oraz statki. Wszystkie formy komunikacji miejskiej w Sztokholmie zarządzane są przez SL. SL wprowadził wspólny bilet na wszystkie środki komunikacji poruszające się w regionie sztokholmskim. Pozwala to na łatwe przesiadanie się z metra na autobus, tramwaj, statek i kolej podmiejską. Bilety można kupić poprzez aplikację w telefonie lub można mieć fizyczną kartę SL i ją doładować na stacjach metra w specjalnych punktach. Ceny biletów w Sztokholmie są bardzo wysokie w porównaniu do cen biletów komunikacji miejskiej w Warszawie. Za bilet jednorazowy, normalny, przesiadkowy, 75-minutowy w Sztokholmie musimy zapłacić 42 korony szwedzkie, co w przeliczeniu wychodzi około 16-17 polskich złotych, w zależności od kursu. W Warszawie za taki bilet musimy zapłacić 4 zł i 40 groszy. Metro w Sztokholmie zostało założone w 1950 roku. Posiada ono 7 linii dzielącej się na 3 kolory: czerwoną, zieloną oraz niebieską. Ma dokładnie 100 stacji, z czego 53 stacje znajdują się na powierzchni Ziemi, a 47 są stacjami podziemnymi. Łączna długość sieci metra to 105,7 km. Wszystkie linie krzyżują się na stacji Pi Centrale. Pierwsza stacja, którą moim zdaniem warto odwiedzić, będąc w Sztokholmie, to stacja, która znajduje się na linii czerwonej z numerem 13 i 14. Ta stacja metra położona jest około 23 metry poniżej poziomu morza. Chociaż stacja prezentuje kilka dzieł sztuki autorstwa różnych artystów, centralnym punktem są szkice Siri Derkert, zdobiące ściany stacji. Ściany skalne pokryte są białym betonem, na którym namalowane są obrazy zarówno zabawne, jak i osobiste. Derkert w momencie otwarcia stacji miała 77 lat, a sztuka dworcowa była w pewnym sensie podsumowaniem jej niezwykłego dorobku. Nästa stadion. Ta stacja leży również na linii czerwonej z numerem 14. Co roku służy jako główny obszar festiwalowy Stockholm Pride. Stacja jest jedną z pierwszych sztokholmskich stacji jaskiniowych, co wzbudziło kontrowersje, gdy została zbudowana w 1973 roku. Twórcy tej stacji chcieli nie tylko sprowadzić niebo pod ziemię, ale także przypomnieć pasażerom o znaczeniu stadionu olimpijskiego w historii sportu, który znajduje się w pobliżu stacji i na którym w 1912 roku odbyły się Igrzyska Olimpijskie, a w latach 1913-1965 odbywały się coroczne finały szwedzkiego bandy. Dziś stadion nadal jest jedną z wielkich sztokholmskich aren i regularnie gości wydarzenia sportowe i koncerty. Nästa tekniska högskola. Ta stacja, która jest na tej samej linii, również z numerem 14, została założona w roku 1973, aby ułatwić dojazd na zajęcia profesorom i studentom. Ponieważ znajduje się tutaj Instytut Technologii, który został założony w 1827 roku. Jest to nagrodzona stacja z dziełami sztuki autorstwa Lennarta Morka. Jest celebracją postępów i odkryć naukowych. Najbardziej przykuwające uwagę jest chyba 5 regularnych wielościanów umieszczonych na platformie, z których każdy reprezentuje jeden z 5 żywiołów Platona: ogień, wodę, powietrze, ziemię i eter. Znajdziemy tu również przedstawienia kopernikańskiego heliocentryzmu, mechanicznego alfabetu Polhem, 3 praw ruchu Newtona oraz prób stworzenia maszyny latającej przez Da Vinci.
Nästa Mörby centrum. Slutstation. To ostatnia stacja, warta moim zdaniem uwagi na tej linii. Otwarta została 29 stycznia 1978 roku. Leży na głębokości 20 metrów. Na pierwszy rzut oka kolorystyka tej stacji wydaje się być mdła. Widzimy różowe plamy na białej ścianie. Przy schodach ruchomych położono płytki w pastelowych, tęczowych kolorach. Jednak mamy tu do czynienia ze złudzeniem optycznym. Ściany zmieniają kolor w zależności od tego, w którym miejscu na peronie aktualnie przebywamy. Z jednej strony stacja wydaje się biała z jasnym odcieniem różu, a z drugiej biała z domieszką szaro-zielonego. Przenosimy się teraz na zieloną linię metra. Leży ona na wszystkich numerach zielonej linii w dzielnicy Normal. Znajduje się około 9 metrów pod ziemią. Otworzono ją 26 października 1952 roku i przedstawia czasowe wystawy prac studentów różnych szwedzkich uczelni wyższych. Powierzchniowa stacja, którą otworzono 26 października 1952 roku. Przywodzące na myśl komputerową grę ozdoby zostały dodane do niej jednak znacznie później, ponieważ dopiero w 2008 roku. Jest to urocza stacja przypominająca czasy dzieciństwa. Nawiązanie do gry Mario oraz Pac-Man jest tak ewidentne, że nie da się go nie zauważyć. Autorem pikselizowanych obrazów jest Lars Arrhenius. Przerwę na chwilę opowiadanie, żeby powiedzieć Wam o czekoladach szwedzkich. Jest to firma, która produkuje mega dobre rzeczy. Szczególnie polecam tą czekoladę. Warto spróbować. Nästa T-central. Czas na najpiękniejszą moim zdaniem linię niebieską. Jest to najważniejsza stacja, na której krzyżują się ze sobą wszystkie linie. Tak naprawdę są to dwie oddzielne stacje, połączone łącznikiem. Górna, otwarta 24 listopada 1957 roku, składa się dodatkowo z dwóch peronów. Pierwszy położony jest na głębokości 8,5 metra. Obsługuje linię zieloną. Drugi, leżący na głębokości 14 metrów, obsługuje linię czerwoną. Dolna stacja, natomiast leżąca na 30 metrach głębokości, ruszyła 31 sierpnia 1975 roku i obsługuje linię niebieską. I to właśnie tutaj można liczyć na najpiękniejsze widoki w postaci niebieskich malowideł, roślin i robotników. Stacja skalna znajduje się na niebieskiej linii w centrum Sztokholmu o numerach 10 i 11. Otwarta została 30 października 1977 roku i znajduje się na głębokości 34 metrów. Główne wyjście sprawia nieco mroczne wrażenie, ale całość utrzymana jest głównie w trzech kolorach: zielonym, białym i czerwonym, nawiązujących do dawnych francuskich ogrodów. Znajdują się tam m.in. pozostałości po pałacu, który spłonął w XIX wieku. Jest to też jedyne miejsce w Sztokholmie, gdzie żyje pająk z poniżej napisanego gatunku, który przypuszczalnie trafił w to miejsce w trakcie budowy stacji na używanych maszynach z południa Europy. Również na tej stacji odkryto jakiś rodzaj grzyba o unikalnej strukturze DNA. Ta stacja znajduje się na niebieskiej linii z numerem 11.
Utrzymana jest w czerwono-zielonej kolorystyce, przedstawia ona ekologiczne problemy Szwecji z lat 70., takich jak wycinanie lasów, niszczący środowisko rozwój przemysłu, rozwój miast i depopulację obszarów wiejskich. Czerwień przedstawionego na rysunku nieba kontrastuje z zielenią lasów, co daje naprawdę niesamowite wrażenie. W gablotach zobaczyć można sceny z życia ówczesnych mieszkańców. Stacja ta otwarta została 31 sierpnia 1975 roku i leży na głębokości od 27 do 36 metrów. Skalna stacja, położona w dzielnicy Hallonberge, leży na niebieskiej linii, również z numerem 11. Stacja leży na głębokości 28 metrów. Otwarto ją 31 sierpnia 1975 roku. Wnętrze stacji utrzymane jest w bieli, z dodatkami wielu innych barw. Stacja wygląda, jakby stworzyły ją dzieci. Na ścianach widnieją różnokolorowe obrazki i napisy. Na posadzce można grać w klasy. Oglądanie prac można określić jak zaglądanie do głowy dziecka. Właśnie dlatego jest jedną z moich ulubionych stacji. To stacja, która znajduje się na niebieskiej linii z numerem 10. Przystanek przed stacją Tensta. Owiana złą sławą dzielnica przedmieść Sztokholmu, która słynie z wielkiego natężenia imigrantów. W 2007 roku populacja pochodząca z imigracji w pierwszej lub drugiej linii wynosiła 89,1%. Jeśli chcielibyście odcinek na temat Rinkeby, dajcie znać w komentarzu. Ale wróćmy do stacji, o której chciałam opowiedzieć. Tensta. Była gotowa dopiero w 1975 roku. Peron stacji posiada kolorową ekspozycję rzeźb, zwierząt i stylizowanych liści na tle jasnej białej ściany. Ponieważ Tensta zawsze miała większość mieszkańców, którzy wyemigrowali do Szwecji, artyści chcieli, aby stacja sprawiała wrażenie przyjaznej bez względu na to, gdzie ma się swoje korzenie. Poszczególne utwory zamieszczone na ścianach w różnych językach noszą nazwy takie jak na przykład Solidarność, Przyjaźń. Słowa napisane wokół stacji są celebracją wszystkich ludzi z różnych kultur mieszkających w Tenście. Na ścianie znajdziemy również skrócony fragment inwokacji Adama Mickiewicza z Pana Tadeusza. Jeśli go nie zauważyłeś, wróć do początku tej stacji. Metro w Sztokholmie nadal się rozbudowuje. Najszybciej mają powstać nowe stacje właśnie na tej linii, na linii niebieskiej. System komunikacji tramwajowej działa od 1877 roku. Posiada 4 linie, które kursują na odrębnych torowiskach. Linia 21, Lidingö-bana, która w chwili obecnej nie kursuje przez most, ponieważ był remontowany i z powodu braku porozumienia między firmą SL a władzami Lidingö, dojeżdża tylko do stacji Bageby i trzeba przesiąść się w autobus, aby dojechać do metra na stację Ropsten. Wszyscy mieszkańcy Lidingö, w tym my, mamy nadzieję, że już niedługo ten problem zostanie rozwiązany. Nie jest linia 12 Nokeby-bana, linia 7 Sparvak City i tą linią dojedziemy też na wyspę Djurgården, na której znajduje się m.in. park rozrywki. Linia 7N to linia muzealna. Kursuje zabytkowym taborem przez 7 dni w tygodniu, od lipca do sierpnia, a także w soboty, niedzielę i święta, w okresie od sierpnia do grudnia. Jeśli chcielibyście oddzielnie odcinek na ten temat, to dajcie znać w komentarzach. Linia 30 i 31 kursuje nad Farbana. Innym, dla mnie najmniej wygodnym transportem w Sztokholmie są autobusy. Dlaczego najmniej wygodnym? Ano dlatego, że najczęściej się spóźniają, przez co dojazd na czas jest utrudniony. Do autobusu zawsze wsiada się przednimi drzwiami, kasując bilet przy wejściu.
Główna stacja kolejowa w Sztokholmie jest położona w samym centrum miasta, w dzielnicy Norrmalm. Została otwarta 18 lipca 1871 roku. Ma 17 peronów. Sztokholmski dworzec centralny jest największym dworcem kolejowym Szwecji i Skandynawii. To właśnie tutaj jeździ szybka kolej podmiejska, jak i pociągi. Również z tego dworca możemy dojechać na lotnisko Arlanda. I o tym opowiem i pokażę Wam w kolejnym odcinku, ponieważ dojazdów z lotniska jest więcej niż jedno. Ale przyznajcie, że dworzec na wejściu robi ogromne wrażenie. Moim ulubionym środkiem transportu, który zostawiłam na deser, są statki miejskie. Lub, jak ktoś woli określenie, tramwaje wodne. Ja niestety nie mam takiej przyjemności, ale mój narzeczony codziennie rano pływa do pracy właśnie takim statkiem. Sam odpowiedz mi na to pytanie. Czy nie jest przyjemnie właśnie tak zacząć każdy dzień? Zwłaszcza, że zawsze rano serwowana jest tam kawa. Nawet czworonogi lubią tak zaczynać dzień i pływać do pracy ze swoimi właścicielami. Odwiedzając Sztokholm, musisz koniecznie przepłynąć się tym miejskim statkiem. Najlepiej moim zdaniem linią 80 ze stacji Nybroplan w centrum Sztokholmu, która dopływa do Nacka i tam zostać i zwiedzić wyspę. Lub popłynąć dalej na wyspę Lidingö i wrócić tą samą trasą, lub popłynąć do stacji Ropsten i tam wsiąść do metra. Więcej na temat statków miejskich i ich tras w Sztokholmie opowiem w oddzielnym odcinku. Jeśli nie oglądałeś mojego pierwszego odcinka na temat przeprowadzki z Warszawy do Sztokholmu, to zapraszam Cię do obejrzenia go. Jeśli podobał Ci się mój odcinek o komunikacji miejskiej w Sztokholmie, daj łapkę w górę i zostaw suba.